Cześć wszystkim, moi drodzy, podejmujemy dzisiaj maraton, a może challenge, dla niektórych challenge, dla mnie to będzie maraton, czyli co jestem w stanie zrobić w 10 godzin przy tym aucie. Zadanie mam jedno, chcę odświeżyć ten lakier, chcę zrobić też odświeżenie wnętrza, ale to nie będzie takie mega spektakularne. Chcę po prostu zrobić jakąś kombinację typu pad one-stepowy, pasta finiszowa, nie będę się skupiał na grubych rysach, chcę tylko odświeżyć lakier, czyli zdjąć oksydacji, pozbyć się jakichś może małych tam robaków. Generalnie tyle chcę zrobić z lakierem. W środku wszystko to, co mogę zrobić manualnie, czyli fabric cleaner, interior detailer, bez żadnych odkurzaczy pierących, wypinania foteli i tak dalej. Zobaczcie, w jakim stanie mamy nasz samochód. Więc tak, standardowo maska, jakaś tarka, robaki, czyli pierwsza pójdzie dekontaminacja. Po dekontaminacji oczywiście osuszanie i już przejdę do odświeżenia lakieru. Jeżeli chodzi o środek, sam jestem ciekaw, jak to tu wygląda. No wygląda jak wygląda, może niech operator zobaczy. Ale tak jak wspomniałem, żadnego prania, żadnych tornadorów, wszystko praca ręczna, praca manualna. Jeżeli chodzi o koła, jak one wyglądają, no to na pewno nie będę tego polerował, bo nie ma na to czasu. Tak jak powiedziałem, chcę się zamknąć w 10 godzinach maksymalnie. Odświeżenie lakieru, odświeżenie wnętrza. Czy to się uda, jaki będzie wynik? Zobaczymy, działamy. Moi drodzy, godzina 40 już jest za mną, auto umyłem, osuszyłem. Jak widzieliście, było wstępne mycie, było mycie właściwe, była dekontaminacja, było glinkowanie, oczywiście rękawicą do glinkowania, bo chcę ten czas po prostu maksymalnie skrócić, a żeby efekt był jak najbardziej spektakularny. Lecimy dalej, godzina 40 za mną. Wiecie co, powiem Wam tak, 3/4 auta już mam zrobione, tak jak powiedziałem wcześniej, że kombinacja jest taka, że pasta finiszowa i pad one-stepowy. Myślałem, że to pójdzie mi trochę szybciej, ale wydaje mi się, że napotykam problemy z racji tej, że to jest lakier Uni. Może kolor nie jest jakiś, który nie wybacza błędów, ale jednak to jest Uni i widzę każdą rysę i to mnie strasznie denerwuje. Dobra, mam nadzieję, że w ciągu godziny zamknę ten temat i wejdę do środka. Jedziemy dalej. Auto już jest na zewnątrz zrobione, można powiedzieć, na tip-top, ale wiecie, jak to wszystko się odbyło. Zajęło mi to łącznie od mycia do korekty 6,5 godziny, czyli mam jeszcze 3,5 godziny, żeby z tym tematem zakończyć, ale chciałbym się wyrobić w 8 godzin, ale zobaczymy. A jeżeli chodzi teraz o wnętrze, widzieliście przed chwilką we fragmentach, jak wnętrze wygląda i patent mam taki, że użyję fabryka na tapicerkę materiałową, leather cleaner na boczki skórzane, do tego będzie też mi potrzebna rękawica nasza Breeze. Jeżeli chodzi o cockpit, jakieś progi, mam nadzieję, że interior detailer mi wystarczy, a co będzie dalej, to się okaże. Zaczynamy! No, a powiem Wam tak, że generalnie to już jestem trochę zmęczony, to nie jest tak, że odpoczywam, tylko naprawdę robię to na takim turbo speedzie, ponieważ to nie jest małe auto. Jeżeli chodzi o jakiegoś małego sedana, prawdopodobnie byłoby łatwiej i szybciej, no ale tu naprawdę czas gra główną rolę. Jadę dalej. Taki mały niuans jeszcze ode mnie, spójrzcie na nasz podłokietnik, zwłaszcza na ten element tutaj. To nie jest tłuszcz, ani to nie jest brud. Tu po prostu top coat już poszedł na wieczny spacer, dawno go nie ma i musicie na to zwracać uwagę, zwłaszcza gdy wykonujecie takie usługi odpłatnie, ponieważ w trakcie czyszczenia tutaj już nic nie pomoże. Tu będzie ładne matowe wykończenie, niestety tu cały czas będzie jak jest, ale to pokażę Wam za chwilę w innym ujęciu, jak będę to czyścił i zobaczycie, że po prostu na tym elemencie nic się nie zmieni. Lecę dalej. Ten patent na pewno znacie z odcinka u Pawła Nowickiego, czyli gdzie razem tam robiliśmy różne takie patenty. Dlaczego to wykorzystuję? Czyli Breeze plus interior detailer, ponieważ zobaczcie, ten próg jest naprawdę mega zajechany, nie chcę tego już wcierać, tylko chcę troszeczkę to wyskubać, więc akcja jest taka, że szybka akcja wędka spławik, nasączam, skubię sobie wszystko to, co chcę. I to, co Wam wspominałem wcześniej, nadmiar produktu zostaje, ponieważ Breeze nie wciąga, tylko nam wydobywa to wszystko na zewnątrz. Jeżeli nie chcę, żeby było takie mega satynowe, zdejmuję rękawicę, biorę mikrofibrę, przecieram i akcja zakończona. Zbliżam się już ku końcowi. Przechodzę teraz na naszą tapicerkę materiałową. No, będzie takie szybkie wonetowanie, tak jak mówiłem, żadnych odkurzaczy, tornadorów. I tym razem do Breeze będzie mi asystował fabric cleaner. A dlaczego? Ponieważ spryskuję sobie naszą rękawicę, troszeczkę mogę dać na tapicerkę. Nie wiem, czy to ogólnie zejdzie, bo te ślady są dosyć mocne, ale zobaczymy. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, jak to mówią, albo nie detailinguje. O, jeszcze jakieś niedobitki mi tu latają. Oczywiście finalne odkurzanie jeszcze na koniec trzeba zrobić, pamiętamy. Element, który dostaje najgorsze baty i najwięcej tłuszczu. Kierownica. I Breeze jest na tyle spektakularny, ponieważ jeżeli już mamy cały kokpit wyczyszczony, jakbyśmy używali szczoteczki lub pędzelka, no może pędzelkiem nie, ale szczoteczką na pewno byśmy mocno chlapali na nasze wyczyszczone elementy. A kierownica...
Zapomniałem. 2000 years later. Powinniśmy tak naprawdę troszeczkę sobie rozsmarować i dopiero przechodzić do czyszczenia. No i pamiętamy, że Breeze nie jest produktem, który nam będzie spieniał. On po prostu nam fajnie skubie cały ten brud. Zobaczcie, tu też jest już przetarcie skóry, dlatego bardzo ważne jest, żeby ją w miarę regularnie czyścić. A jak widzicie, zajmuje to naprawdę chwilkę, ponieważ już skończyłem. Zbiorę sobie nadmiar i temat będzie zakończony. 8 godzin i 40 minut już za mną, czyli samochód już jest skończony. Ja wiem, że to może być temat kontrowersyjny, ale pamiętajcie, ja wiem, ile potrzeba czasu na takie tip-top. Ja wiem, że się robi kilkadziesiąt godzin, 3, 4, nawet do 5 dni. To po prostu chciałem pokazać, że możemy sobie zrobić odświeżenie lakieru, czyli skupić się na water spotach, oksydacji. Ten lakier już od razu ma inną barwę. Jeżeli chodzi o wnętrze, tak jak powiedziałem wcześniej, nie skupiłem się na żadnym praniu, tylko bonetowanie, szybkie przetarcie, interiorem detailerem. I po temacie, najgorsze chyba co było, to odkurzanie, ponieważ wiemy, że niemieckie auta mają bardziej zbitą podłogę, to włosie jest bardziej gęste i lepiej się odkurza. Tu niestety cały czas wszystko mi się wybijało, musiałem jeszcze szczotkować, ale generalnie temat już jest zakończony. 8 godzin 40 minut, za chwilę zobaczycie też ujęcia, jak samochód teraz wygląda. A jeszcze chciałem Wam powiedzieć tak na zakończenie, że wrzuciliśmy też link do story, ponieważ mamy dla Was Q&A, a ja tym samochodem już teraz będę uciekał, wjadę swoim i czekamy na Wasze pytania. Wosk czy powłoka? Pytanie, czy to jest pytanie o projekt, czy co preferuję prywatnie. Jeżeli chodzi o projekt, to tam położyłem nasz wosk SEO2, a jeżeli chodzi prywatnie, też preferuję wosk. Jestem fanem wosku. Jaka pasta i pad była używana przy projekcie? Pasta była średnio tnąca, a jeżeli chodzi o pad, to nasz niebieski, one-stepowy. Wolisz robić środek samochodu czy jego lakier? Stanowczy lakier. Dlaczego ogarniałeś samochód akurat w 8 godzin? No bo chcieliśmy zrobić wraz z Mikołajem taki inny projekt i pokazać, że w 8 godzin też możemy coś takiego stworzyć. Liczyłem tak praktycznie, że 2 godziny na mycie, 3 godziny na polerowanie i 3 godziny na środek. Dzięki wielkie też za oglądanie i pamiętajcie, jeżeli będziecie mieli jakieś ciekawe pytania i troszeczkę ich będzie, zawsze możemy stworzyć lub dołączyć do naszego filmu Q&A i będziemy odpowiadać. Hej! I gotta take a minute to calm down. But I feel like